Używane auto w 2026 roku? To zależy. I wiem, że to brzmi jak odpowiedź gościa, który nie chce się określić. Ale tu serio. Nie ma jednej odpowiedzi dla wszystkich. Bo można dzisiaj kupić używane auto i zrobić najlepszy interes od lat. Ale można też kupić sobie cudzy problem, tylko ładnie umyty i z pachnącym wnętrzem. No i z opisem, z którego wynika, że prawie sam Michał Anioł tym jeździł. W Polsce rynek używanych aut dalej żyje i to bardzo mocno. Według danych PZPM opartych na CEP w samym styczniu 2026 roku do Polski sprowadzono 57,7 tysiąca używanych aut osobowych. I co ważne, to był słabszy początek roku niż rok wcześniej, ale dalej mówimy o jakże ogromnej skali. Czyli nie ma żadnej bajki o tym, że wszyscy nagle rzucili się na nowe auta, na elektryki, abonamenty i życie w leasingu od kołyski do emerytury. Nie. Polacy dalej siedzą w używkach. Tylko że w 2026 samo słowo używane już niczego nie załatwia. Kiedyś wiele osób miało prosty tok myślenia. Nowe oznacza drogie, a używane oznacza tańsze. Dlatego biorę używane, bo jestem sprytny. No, nie do końca to tak działa. Bo dziś używane auto może być rozsądnym wyborem, ale może też być finansowym sabotażem. Jeśli kupujesz oczami, patrzysz tylko na logo albo żyjesz marzeniem sprzed 10 lat. I właśnie o to tutaj chodzi. Nie o to, czy używane auto jest dobre albo złe, tylko o to, dla kogo, jakie, do czego i za ile. Bo w 2026 rynek samochodów jest już na takim etapie, że nie wystarczy powiedzieć: wolę używane, bo nowe są za drogie. To jest za mało. Trzeba na to spojrzeć szerzej. Nowe auta są coraz bardziej regulowane. Komisja Europejska przypomina wprost, że od 2035 obowiązuje w Unii kierunek 100% redukcji emisji dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. A wcześniej producenci działają pod celami CO2 na lata 2025-34. Do tego w 2025 do 2027 dostali czasową elastyczność w rozliczaniu tych celów, liczoną na 3-letni okres, a nie rok do roku. Czyli świat nowych aut nie idzie dzisiaj w stronę prostoty. Idzie w stronę coraz większej presji, żeby wszystko było bardziej zgodne, bardziej kontrolowane, bardziej policzone. I od 7 lipca 2024 wszystkie nowe samochody sprzedawane w Unii muszą mieć kolejne obowiązkowe systemy bezpieczeństwa. Między innymi ISA, systemy ostrzegania kierowcy, asystent pasa ruchu, awaryjne hamowanie, Event Data Recorder, no i tam kilka innych pierdół. I żeby była jasność, ja nie robię teraz wielkiej krucjaty przeciw bezpieczeństwu. Bezpieczeństwo jest potrzebne, tylko że życie wygląda tak, że przeciętny kierowca nie kupuje dzisiaj już tylko auta. Kupuje bardziej złożony produkt, droższy, bardziej naszpikowany elektroniką, często bardziej upierdliwy w codziennym życiu. No i właśnie dlatego używane auto w wielu przypadkach dalej ma sens, bo pozwala kupić samochód z czasu, kiedy auto było troszkę prostsze, trochę bardziej normalne, mniej wychowane przez tabelki i przepisy. Ale teraz uwaga, to nie znaczy, że każde starsze auto nagle staje się rozsądnym wyborem, bo nie staje się. I tu się zaczyna najciekawsze. Bo moim zdaniem w 2026 używane auto warto kupić tylko wtedy, gdy kupujesz funkcję, a nie fantazję. To jest najważniejsze. Nie fantazję, tylko funkcjonalność. Bo jak ktoś bierze auto do miasta, na dojazdy do sklepu, do pracy, na zwykłe ogarnięcie tygodnia, a kończy w starym premium z mocnym dieslem, dużymi felgami, historią serwisową pisaną ołówkiem, to nie jest motoryzacyjna pasja. To jest proszenie się o kłopot. I potem zaczyna się klasyka. No ale przecież to auto było zadbane. Jasne, na zdjęciach, a potem wyszło zawieszenie, hamulce, opony, jakieś wycieki, błędy i słowa: to normalne w tym modelu. No super. Pięknie to sobie człowiek wymyślił. Problem numer 1 na rynku używek w 2026 jest moim zdaniem bardzo prosty. Ludzie nadal kupują markę i rocznik zamiast kupować konkretny egzemplarz. A to jest kolosalna różnica.
Model może być dobry, może mieć świetną opinię, może mieć nawet naprawdę mocny silnik, porządne opinie użytkowników, fajną renomę. Tylko że konkretny egzemplarz może być zajechany tak, że nie uratuje go żadna opinia z internetu i tego nie da się przeskoczyć. Nie ma czegoś takiego, że to jest pancerny model, więc biorę. No błagam was. Pancerny model po 5 właścicielach, 2 handlarzach, jednym cofnięciu licznika i serwisie robionym na zasadzie jak jeszcze jedzie, to po co ruszać. To przestaje być pancerny. Bardzo szybko. Dlatego, jeśli ktoś mnie pyta, czy warto kupić używane auto, to pierwsze, co bym powiedział, jest banalne. Warto kupić dobre używane auto. A złe? Nie warto. Niby oczywiste, ale mam wrażenie, że połowa internetu dalej tego nie rozumie. Bo wiele osób patrzy na rynek tak, jakby liczyła się głównie cena zakupu. A cena zakupu to dzisiaj jest dopiero początek rozmowy. Przecież kupując używane auto, wchodzisz od razu w świat pytań, których przy nowym aucie często jeszcze nie masz. Na przykład, kiedy był zrobiony rozrząd, jaki jest stan opon, czy hamulce są do zrobienia, czy skrzynia pracuje normalnie, czy był w niej wymieniany olej, czy elektronika działa, czy tylko czasem coś wyskoczy, czy pod spodem nie ma niespodzianek, czy przebieg w ogóle jest prawdziwy, czy blacharsko to jest normalne zadbane auto, a może składak. I właśnie dlatego używka ma sens tylko dla kogoś, kto umie albo chce kupować z zimną głową. Bo jeśli kupujesz w emocjach, to rynek używek cię prędzej czy później skarci. Druga sprawa. Miasto kontra diesel. I tu też nie ma jednej odpowiedzi. Bo diesel sam w sobie nie przestał mieć sensu. Jak ktoś robi długie trasy, duże przebiegi i naprawdę korzysta z tego auta tak, jak diesel lubi, to dalej może to być logiczny wybór. Ale kupowanie starego diesla tylko dlatego, że mało pali, a potem tłuczenie się nim głównie po mieście, to już nie jest spryt, to jest skrót, który często kończy się dłuższą drogą do warsztatu. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, której nie da się dziś ignorować. Strefy czystego transportu. Warszawska SCT działa od 1 lipca 2024 roku, a od 1 stycznia 2026 roku funkcjonuje już drugi etap wdrożenia. Miasto wskazuje też wprost, że wymagania będą się zaostrzać co 2 lata. Kraków z kolei uruchomił swoją strefę od 1 stycznia 2026 roku, obejmując około 60% obszaru miasta. I teraz ważne. Ja nie mówię, że za chwilę pół Polski nie wjedzie do miasta. Nie. Mówię tylko, że w 2026 przy zakupie używanego auta nie można już udawać, że temat ograniczeń wjazdu nie istnieje. Bo istnieje i może być bardzo istotny dla ludzi, którzy mieszkają, pracują albo często bywają w takich miastach. Czyli znowu, jak mieszkasz poza dużym miastem, jeździsz głównie lokalnie albo w trasie, to część tych zmian może dziś nie robić ci wielkiej różnicy. Ale jeśli kupujesz auto na lata i regularnie poruszasz się po dużych miastach, to ignorowanie tego tematu jest po prostu niemądre. I to jest właśnie moment, w którym część ludzi się obraża, bo chcieliby prostą odpowiedź. Brać starego diesla, czy nie brać? A prawda jest taka, że bez kontekstu to jest pytanie z kategorii, czy buty są dobre. No zależy, czy idziesz w góry, na wesele, czy do garażu. I tak samo jest z autem. W 2026 więcej niż kiedyś zależy od tego, jak naprawdę żyjesz. I teraz najlepsza część. Dlaczego mimo tego wszystkiego używane auto nadal może być bardzo dobrą decyzją? Po pierwsze, bo ktoś już wziął na siebie największą utratę wartości. I to jest przewaga, której nie da się ignorować. Nowe auto daje gwarancję, spokój, zapach nowości i poczucie, że nikt wcześniej nie pierdział w twój fotel. To są realne plusy. Ale jednocześnie bardzo często oznacza, że płacisz najwięcej właśnie za ten etap, na którym wartość najbardziej spada. Używane auto, jeśli kupione sensownie, potrafi tę najbardziej brutalną część mieć już za sobą. Po drugie, używka często pozwala kupić auto lepiej dopasowane do człowieka, a nie do aktualnej mody. W sensie, nie musisz brać czegoś, co ma 3 ekrany, 5 asystentów, 7 komunikatów na ekranie i humor jak tablet po aktualizacji. Możesz kupić samochód, który po prostu jeździ. I czasem, szczerze, to jest luksus. Po trzecie, cały europejski park samochodowy dalej jest stary.
A CEA podaje, że średni wiek samochodu osobowego w Unii to ponad 12 lat. Czyli nie żyjemy w świecie, w którym wszyscy jeżdżą nowymi autami. Średni samochód na drodze i tak jest już dojrzały. To ważne, bo czasem internet tworzy złudzenie, że jak nie kupisz czegoś nowego albo prawie nowego, to w ogóle wypadasz z obiegu. No, nie wypadasz, tylko musisz kupować mądrze. I tu dochodzimy do tego, komu bym dzisiaj odradzał używane auto. Odradzałbym je komuś, kto nie ma żadnej rezerwy finansowej po zakupie. Jeśli cały budżet idzie na styk w auto, a po zakupie zostaje symboliczna cisza w portfelu, to dla mnie to jest zły pomysł. Bo używane auto, nawet zadbane, bardzo często wymaga podstawowego serwisu zaraz po zakupie. I to nie dlatego, że było złe, po prostu dlatego, że jest używane. Trzeba coś zrobić, sprawdzić, wymienić. I teraz pytanie brzmi, czy ty masz na to przestrzeń? Czy może liczysz na cud, że auto będzie jak nowe i po wszystkich wymianach? Jeśli liczysz na cud, to nie kupujesz auta, tylko los na loterii. Druga grupa, której bym odradzał część używek, to ludzie kupujący samochód dla statusu. To jest klasyk. Budżet średni, ambicje wysokie. I wtedy zaczyna się polowanie. Jak tu wejść w segment premium za 1/3 ceny? Da się, tylko potem nagle wychodzi, że premium po latach nadal ma premium koszty. I wtedy jest szok, zdziwienie. Ale jak to? A ja powiem tak, że z używkami jest tak, że trzeba się z tym liczyć. A przy premium zostają premium części, serwis, skomplikowanie. Czasem dojdzie pneumatyka, wadliwa skrzynia biegów. Czasem wszystko po trochu. I to jest ten moment, w którym używane auto przestaje się opłacać. Nie wtedy, kiedy jest stare, tylko wtedy, kiedy jest źle dobrane. To jest wielka różnica. Źle dobrane auto może być nawet młode. Dobrze dobrane auto może być starsze i przez 3 lata nie doprowadzi cię do szału. I teraz jeszcze jeden temat, a mianowicie używany elektryk. Czy w 2026 ma to jakikolwiek sens? No, moim zdaniem dla części ludzi tak. Ale znowu, to zależy. A CEA pokazuje, że auta bateryjne to nadal tylko 2,3% całej floty samochodów osobowych w Unii. Czyli na drogach cały czas dominują klasyczne napędy. Z drugiej strony Reuters podał kilka dni temu, że przez skok cen paliw w Europie mocno wzrosło zainteresowanie używanymi elektrykami. A OLX przekazał Reutersowi informację o wzroście zapytań o auta elektryczne m.in. w Polsce o 39%. Reuters pisał też, że używane elektryki bywają do 40% tańsze od nowych, czyli nie ma jednego obrazu. To nie jest tak, że używany elektryk jest automatycznie genialny albo automatycznie bez sensu. Jak masz gdzie ładować, jeździsz przewidywalnie, wiesz po co go kupujesz i kupujesz egzemplarz, który da się realnie sprawdzić, to może to być bardzo sensowny zakup. Ale jeśli ktoś nie ma ładowania, jeździ totalnie losowo, robi długie trasy bez planu i bierze używanego elektryka, bo na grupie napisali, że teraz to okazja, no to ja bym jednak wstrzymał entuzjazm. Bo okazja bez dopasowania do życia dalej nie jest okazją. I chyba właśnie tu jest cała prawda o używanych autach w 2026. Nie wygrywa ten, kto kupi najnowsze. Nie wygrywa też ten, kto kupi najtańsze. Wygrywa ten, kto najlepiej rozumie, co mu jest tak naprawdę potrzebne. Bo dziś łatwo się nakręcić. A potem przychodzi życie i mówi: dobra kolego, sprawdźmy to teraz w praktyce. I moja opinia na ten temat jest taka, że używane auto w 2026 dalej bardzo często ma sens. Może nawet większy niż nowe. Ale tylko wtedy, gdy odetniesz się od 2 rzeczy. Od emocji i bajek. Dobre używane auto to dziś nie jest kwestia szczęścia. To jest kwestia selekcji, sprawdzenia, dopasowania. No i oczywiście chłodnej głowy. Czyli tak, to dalej może być świetny wybór. Ale nie dlatego, że używane są najlepsze, tylko dlatego, że przy obecnych cenach nowych aut, obecnym kierunku tych wszystkich regulacji, obecnym poziomie skomplikowania nowych modeli i realiach zwykłego życia, dobrze kupiona używka nadal potrafi być najbardziej rozsądnym rozwiązaniem. A to dzisiaj, mam wrażenie, jest coraz rzadszym luksusem.
Pamiętajcie, że w 2026 nie jest problemem kupić używane auto. Problemem jest kupić takie, które nie zacznie cię karać za to, że przez chwilę chciałeś poczuć się sprytniejszy od innych. Dajcie znać, co o tym myślicie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, aby nie ominęły was kolejne filmy. A ja życzę wam miłego dnia i do następnego. Hej!